Witam serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji gitary Menzinger Moped OFS, czyli sygnatura Overdrive Fan Studio. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za czołóweczką zaczynamy opowieść o... To było święcenie. Mojej gitarce. Jedziemy. Dobra, słuchajcie, mija dokładnie rok, odkąd poznałem Marka i całą ekipę z Menzingera. No i wtedy też ustaliliśmy, że robimy moją gitarę. No, w trakcie były różnego rodzaju zamieszania, przygody itp. itd. W międzyczasie oczywiście tutaj z kolegą, który jest po drugiej stronie świata, z Radomirem, byliśmy w fabryce Menzingera. Radomir tutaj macha, że istnieje. Także zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia tego materiału, ponieważ mimo wszystko bardzo nam przyjemnie wyszedł. Jak dobrze wiecie, parę Menzingerków już na kanale było, natomiast zdecydowałem się na customowego Menzingera pode mnie. Można tak nazwać, że moją sygnaturę, czyli gitara, która będzie też dostępna w ogólnej sprzedaży. No i co my tutaj mamy? Mamy gitarę Moped, czyli inspiracja gitarami offsetowymi. Kto nie wie, to obok mnie specjalnie postawiłem mojego drugiego mopeda, od którego tak naprawdę zacząłem zabawę. O tym materiał na kanale piękny jest, natomiast wiadomo, że chciałem mieć coś konkretnego, idealnie pode mnie, stąd wyszła inicjatywa tej gitary. Mamy tutaj gitarkę, już omijam fakt, chyba Wam nie muszę mówić, w jakim jest przepięknym kolorze, ale jest to absolutny sztos. W trakcie jakieś przebitki będziemy robić. Ten niebieski brokacik absolutnie przepięknie się prezentuje. Natomiast jest to o tyle customowo, że korpus jest tam chyba o 2 czy 3 cm mniejszy niż ten oryginalny moped. Takie było moje założenie, żeby był ciutkę mniejszy. No i słuchajcie, kwestia tutaj teraz gryfu. Korpus jest zrobiony z olchy, o tym nie powiedziałem, ale można się domyśleć. Gryf z tej strony, jak sobie zerkniemy, mamy przepiękny jawor falisty. Bardzo to ładnie wygląda, wykończony na tą satynkę, którą ja absolutnie mega lubię, bardzo ładnie. Natomiast podstrunica jest z hebanu. Dlaczego z hebanu? Dlatego z hebanu, ponieważ tu i tak mam klonową, więc chciałem, żeby było troszeczkę co innego. No i zależało mi właśnie, żeby to jakoś się dobrze ze sobą komponowało. Zresztą, jak byliśmy w fabryce Menzingera, to widzieliśmy po części ten gryf przed tym, jak został zrobiony. Także teraz krótka przebitka, jak to wyglądało. To jest fragment mojej przyszłej gitary. Tu mamy w ręce jawor falisty, bardzo ładny. Zauważcie, że również będzie ten patent z tymi prętami wzmacniającymi. Będą osadzone na wzmocnienia, no i proponujemy tutaj taki fajny czarny hebanik. A tak wygląda teraz już po całych tych zabawach. No, jak zauważyliście na samym początku, mamy tutaj na 12 progu znacznik OFS, a dodatkowo progi, które są tutaj, są, moi drodzy, fluorescencyjne. Znaczy te markery progów, które są z boku. Dla niektórych może być to pierdoła, natomiast mi się raz zdarzyło na koncercie nie widzieć gryfu i od tego momentu, jeżeli mam robić sobie jakąś customową gitarę, to tylko z fluorescencyjnymi markerami progów, jeszcze niebieskimi, żeby to wszystko ładnie pasowało. Jeśli chodzi o radius, no to tutaj jest dość płaski radius, bodajże 14 cali, tak jak większość tych Menzingerków. Natomiast co do gryfu, ważne jest jeszcze, słuchajcie, jego grubość. Otóż, moi drodzy, moją technologią mierzeniową założenie było takie, żeby ten gryf był cieńszy niż oryginalny moped. Znaczy to jest wygodna gitara, ale ta miała być jeszcze wygodniejsza. Na pierwszym progu 21,4, na 12 progu 24, natomiast cały bajer zaczyna się, moi drodzy, tutaj.
40,7. Gryf na pierwszym progu jest, słuchajcie, cieniusieńki. Cieniusieńki, bardzo wygodnie leży, bardzo dla mnie się przyjemnie go czuję. Zresztą gitara królowała na moim stoisku na targach Guitar Expo. Kilku gitarzystów ją wymacało i właśnie na ten gryf zwrócili uwagę. Zresztą parę przebitek na temat tego, co na temat tej gitary mówili, jak na niej grali inni gitarzyści, właśnie Wam też rzucam. Jak Ci się podobał mój Menzingerek? Jest absolutnie znakomity. Ten gryf bardzo dobrze wykombinowałeś, jest wąski, jest niesłychanie wyścigowy i poręczny, także bardzo dobry pomysł, muszę sobie taką samą zrobić. Pozdrawiam Marek? wszystkich i polecam. Polecasz? Tak, zdecydowanie. Ta piękna, czyja to jest ta niebieska? Moja. Ale piękna. Sylwestrowa, nie? Przyjdę do Was jeszcze, ale gratuluję, bo mi się podoba, a szyjka jest przepiękna, jest dokładnie tak, jak lubię. Dobra, to jedziemy dalej. Byliśmy przy gryfie, no to teraz czas na główeczkę. Główka, tak zwany matching headstock, również pomalowana na brogatowo, a z drugiej strony blokowane klucze. Są to koreańskie, dobrej jakości blokowane klucze. Bardzo dobrze się w tej gitarce sprawdzają. Przechodzimy teraz, słuchajcie, do serca tej gitary, ponieważ serce w tej gitarze oddała swoje nasza Merlinka, czyli Kamila, ponieważ przetworniki właśnie są zrobione przez nią. W puszeczce, teraz się nie mylcie, że to są dwa humbuckerki, tu jest oczywiście humbuckerek, a tutaj jest MPH, czyli jest to singielek, można powiedzieć jest wzorowany na P90 w obudowie humbuckera, żeby wszystko wizualnie ładnie nam tutaj wyglądało. Natomiast pod spodem kryje się niespodzianka. Mamy tutaj wyfrezowany basen i mamy dodatkowo wsadzone dwie cewki. Jak tylko mogę, to Wam podrzucam zdjęcia, które co nieco prezentują. Dlaczego dwie cewki? Ponieważ zastosowany jest tutaj bardzo lubiany przeze mnie patent Dummy Coil, służący do odbrumiania pojedynczych cewek. Kto nie wie, no to jeżeli mamy jedną cewkę, no to ona przy mocniejszych przesterach brumi, a przy dwóch cewkach humbucker, zresztą sama nazwa humbucker jest po prostu reduktorem tego brumu, tego hamu, prawda? I tutaj zastosowany jest ten patent, że jeżeli działa nam MPH, mam możliwość go po trochę odbrumienia. Nadal zaznaczam, że to nie jest noiseless, to nie jest ta sama konstrukcja co noiseless, więc odbrumienie jest znacznie mniejsze, ale też znacznie mniej jakby strat tego sygnału i klarowności brzmienia, który ma oryginalny przetwornik. I zresztą tak samo zastosowany jest ten patent w splicie, ponieważ mamy tutaj split coil, co prawda ukryty pod przełącznikiem, o czym zaraz powiem, ale również jeden przetwornik na splicie jest docewkowany niezależną ślepą cewką, przez to powinno być ciszej. Stały mostek, przepiękny, struny przeplatane przez korpus, głośność, 5-pozycyjny przełącznik, ton, no i słuchajcie, cudo. Cudo, przepiękna gitara. Oczywiście z drugiej strony też to wszystko się świeci jak pięknie trzeba. Lekkie tutaj zaokrąglenie to jest Menzinger w każdej gitarze robi, żeby wysokie pozycje można było osiągnąć. Piękna? Panie Radomirze, piękna? Ładna. Do rzeczy. Ładna. Czuć pieniądz. Czuć pieniądz. No i o to chodzi. No i słuchajcie, teraz właśnie kwestia tych cewek. Zobaczcie, jestem teraz na humbuckerze. Teraz mam jedną cewkę z dummy coilowaną. Teraz jest jedna cewka plus MPH. Teraz jest MPH. A teraz MPH z dummy. Może nie usłyszeliście różnicy między tym ostatnim, ale jak włączę przester, to usłyszycie. Zobaczcie. I jeszcze raz. Humbucker.
Splicik. 2. Teraz mamy MPH. A teraz MPH z dami. No i teraz, czy Państwo słyszą różnicę? To jest pierwszy temat. A teraz posłuchajmy sobie sam brum. Tak brumiłby singiel na przesterze. A tak odbrumia go ślepa cewka. Jest trochę ciszej, nie jest tak jak w Noiselessie, to już mówiłem, natomiast czasami w ciężkich warunkach scenicznych takie odbrumanie już nam w zupełności wystarczy. No słuchajcie, w takim razie wracamy bezpośrednio do kanału czystego. Akcja jest bardzo na sportowo ustawiona. Zobaczę tylko, czy sygnał się nie przesterowuje. Raz jest dobrze. Zostaniemy chwilę na MPH. Zależało mi na tym, żeby był tutaj singiel. Mimo wszystko wiem, że to nie brzmi tak jak typowy stratowski singiel, natomiast też to nie brzmi jak humbucker. To jest, mówię, faza pośrednia, jakby między humbuckerem a singlem. Jest ta ciepłota. Ale też ta strzelistość, której czasami się potrzebuje. Prawda? No i cóż, włączymy sobie teraz może lekki crunczyk. Wiecie, to jest tyle rzeczy, które bym chciał zagrać, że aż się nie mogę zdecydować, ten materiał pewnie będzie długi, no bo taki teraz po prostu mega fajna. Wszystko mi odpowiada, wszystko mi siedzi. To taka trochę, słuchajcie, gitarka dla niezdecydowanych, którzy nie wiedzą, czy chcą mieć humbuckera, czy singla. Humbucker ma dość mocny sygnał wyjściowy, więc ten split też całkiem daje radę. Teraz zobaczcie, no nawet ten słynny motyw. Prawda? Ale trochę więcej pogłosu damy. O! A teraz na jednej cewce. Prawda? Całkiem nieźle się to sprawdza. Jestem zadowolony z tego. Prawda, Radomirze, że pięknie? No,
pytanie, czy ci znowu nie zablokują monetyzację? Ty za dobrze zagrałeś, musisz się bardziej mylić. Ale wiesz co, nierówno i nieładnym dźwiękiem zagrałem, to może będzie dobrze, nie? A jak nie to skasuję? No i dobra, czas na przester. Co prawda słyszeliście przester już na początku. No nie będę trzymał, bo to jeszcze trochę wybrzmi, ale naprawdę bardzo ładnie. I splicik. Nie, to już było, więc nie będę się powtarzał. Pięknie. Takie zadziory. Dla Radomira z dedykacją, znaczy dla wszystkich Was. No i jeszcze mogę zagrać. Pięknie. Oczywiście to jest kolejny temat pod tytułem ja Wam nie jestem w stanie powiedzieć, jakże ta gitara jest wygodna, jak się na niej dobrze gra, jak rezonuje, jak ja słyszę te dźwięki. Po prostu wszystkie składowe tutaj się zgadzają tak naprawdę. Mega się cieszę, że ten projekt się udało zrealizować i jeszcze pewnie chwilę pogadam, ale odpalimy jakiś podkładzik i w postprodukcji coś dogram i zagrywam jakiegoś ska, kawałek jakiegoś punk rocka z podkładzikami, żebyście posłuchali, jak to też z innymi instrumentami się komponuje.
No dobrze, słuchajcie, to jest jedna z tych gitar, o której materiał mógłby trwać 3 godziny, bo naprawdę jest tak wspaniała, tak inspirująca, no i tak naprawdę moja. Ja absolutnie Wam życzę, żeby każdy z Was w pewnym momencie trafił na taki instrument, który w każdym możliwym względzie będzie Was inspirował do grania i na nim, żebyście mogli grać. I pamiętajmy, rozmawiamy tutaj o gitarze robionej w Polsce. Polska gitara robiona w Polsce z polskimi przetwornikami, więc mega, mega fajnie. No i teraz, czy to jest moja najlepsza możliwa gitara? Myślę, że w tym momencie muszę powiedzieć tak, albo ją mogę zestawić z Meteorą, która była jakby moją najulubieńszą z ulubionych, jeśli chodzi o te gitary moje, marki premium. Natomiast no, to jest co innego. Tutaj ja decydowałem o kształcie, o kolorze, o przetwornikach, właściwie o wszystkim. Więc no, jest moja zgodnie z moimi preferencjami, które niektórym mogą się podobać lub też mogą się nie podobać. Natomiast też parę osób zadało mi pytanie zasadnicze, dlaczego ta gitara nie jest zielona. Ta gitara nie jest zielona jakby głównie z tego powodu, że po pierwsze ja oczywiście kolor na Overdrive jest zielonopodobny, natomiast ja nadal niebieskie uwielbiam. I mimo wszystko chcę, żeby ta gitara była jak najbardziej użytkowa, a jak dobrze wiecie, ja w tym momencie gram w większości przypadków koncerty z grupą ABBA Classic, gdzie mimo wszystko kolor niebieski bardziej mi scenicznie odpowiada. Dlatego też jest niebieska po to, żeby zagrać na niej koncert. Już właściwie za 1,5 tygodnia będę grał na niej koncert. Możliwe, że Wam przebitkę jeszcze wrzucę w tym materiale, a może nie. To się okaże, bo zależy mi też, żeby ten materiał opublikować. Natomiast zielona pewnie też kiedyś tam może być. Natomiast moi drodzy, jak komuś się ta gitara podoba, to ma możliwość, aby ją sobie również zamówić. Ponieważ, tak jak w przypadku gitary mojego serdecznego kolegi Xantypa, jest możliwość preorderu i zamówienia sobie tej gitary. I właśnie tutaj wchodzimy w to, że tą gitarę będzie można zamówić w kolorze właśnie brokatu niebieskiego lub też zielonego. Gitara oczywiście będzie robiona w Polsce przez markę Menzinger, dokładnie z tym układem elektronicznym, który jest tutaj, czyli z przetwornikami od Merlinki. I taki pakiet, słuchajcie, jak ktoś by chciał oczywiście sobie taką gitareczkę zamówić, bo na taką gitarę trzeba troszeczkę poczekać. Nie będziemy produkować 10 sztuk i czekać, tylko po prostu robimy preorder, przynajmniej w tym momencie. W tym momencie taka gitareczka zgodnie z tymi wszystkimi wytycznymi, które są tutaj, jest to koszt 6900 zł plus VAT. Pamiętajmy, żyjemy w Polsce, podatki trzeba wpłacić, więc 8500 mniej więcej takie cudo robione w Polsce kosztuje. To i tak jest chyba taniej niż custom shopy znacznie droższych firm lub też nawet po prostu gitary z jakiejś tam półki premium. I tak mimo wszystko, jak na to, co tutaj chłopaki z Menzingera zrobili, jakość wykonania, dobry feedback, który już od paru znanych muzyków dostałem, to uważam, że i tak jest dobrze. Jakbyście byli zainteresowani zamówieniem sobie takiej gitarki, oczywiście każda z nich będzie miała swój numer, jakimś markerkiem podpisana przeze mnie. Wszystko będzie przechodziło na cacy ustawione z setupem, no mucha nie siada po prostu i tyle. Ktoś jest zainteresowany, piszecie maila kontakt@pawson.pl. Tam będę składał te zamówienia i jak ktoś chce na Pawsonowym Menzingerku sobie pograć w to, oczywiście zapraszam serdecznie. To nie jest gitara tylko i wyłącznie dla mnie. Jest to jakiś sposób projekt mój, którym jak tylko mogę, to się oczywiście z Wami będę dzielił. Słuchajcie, to by było na tyle. Mówię, mógłbym grać i gadać na jej temat po prostu dużo, ale to już nie o to chodzi. Zaprezentowałem. Myślę, że w niektórych nagraniach na moich koncertach jak najbardziej tą gitarę będziecie mogli zobaczyć. No swoją drogą zapraszam do Wągrowca. Jeszcze parę biletów jest pod Poznaniem 26 kwietnia bodajże. Będziecie mogli tą gitarkę posłuchać na żywo, chyba że ten materiał opublikuję przed koncertem. No i teraz tu jest dylemat, prawda? Co tu zrobić? Pomyślimy. Dam znać jeszcze. Dziękuję serdecznie Radomirowi za pomoc. Pamiętajcie, jeżeli podoba Wam się jakość, którą teraz dzisiaj reprezentujemy, czyli jesteśmy na 2 kamery, możemy naprawdę, ja mam większą swobodę, jeśli chodzi o nagrywanie, no to im
Patronite będzie się ładnie rozkręcał, no to Radomir będzie częściej i częściej materiały będą nagrywane dokładnie z taką jakością. Po ostatnim materiale z Tokaja zauważyliście tą jakość. Bardzo się z tego cieszę. Radomir się cieszy jeszcze bardziej, bo on uwielbia siedzieć i na mnie patrzeć i mnie nagrywać. Nie, kto nie wie, to w ogóle to wiecie, no pierwsze filmy na kanale były właśnie z nim, ale to o tym już gadaliśmy 100 razy. Także słuchajcie, też muszę mu jakoś podziękować za to, że mi pomaga. Wcale nie musisz, ale bardzo mi miło, że to robisz. Tak? Nie muszę? Teraz mi mówisz? No nie, to od tej pory każdy film będzie. Nie, słuchajcie, nie każdy, bo to wiecie, musimy się spotkać na sesję, nagramy 2-3 filmy i po prostu ja i tak będę nagrywał resztę sam, ale może te spotkania będą coraz częstsze, może będziemy razem jakieś live'iki robić, konkursiki itp. itd. Także dziękuję Wam wszystkim, moi patroni, którzy mnie na dzisiaj wspieracie, do dnia dzisiejszego. Przypominam też, że na pewno będziemy mogli się zobaczyć na gitarowym rekordzie świata 1 maja. Zabiorę z sobą właśnie jakieś kosteczki, tam mam gdzieś tu moje kosteczki? Gdzieś moje kosteczki. Będę też takie kosteczki mógł Wam sprezentować. Także wszelkich informacji dowiemy się również na spokojnie. No cóż, póki co dziękuję jeszcze raz. Polecam Patronite. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tego Menzingerka. No i w ogóle. Łapeczki, subskrypcje, dzwoneczki. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Nie mogę skończyć, widzicie? Nie mogę. Pa, kończę. Pa.